Cześć, witajcie. Zastanawialiście się kiedyś, ile macie nasion w domu? Tutaj zgromadziłam na podłodze wszystkie moje nasiona, które aktualnie posiadam. Były one kupowane przez ostatnie lata. Dosyć dużo było kupionych w zeszłym roku. I zanim przejdę do jakichkolwiek wysiewów, tak jak mówiłam Wam we wcześniejszym odcinku, postaram się je posegregować, zobaczyć, co już mam i ewentualnie zobaczyć, co muszę jeszcze dokupić. A po rozłożeniu tego wszystkiego, po segregowaniu tych nasion według takich ogólnych kategorii, stwierdzam, że tych nasion wcale tak dużo nie potrzebuję. W tym roku stawiam na dosyć dużą prostotę w moim ogrodzie i będę siała tylko te warzywa, które na pewno zużywam, a takimi podstawowymi dla mnie to jest pasternak, marchewka, koper, ogórki, pomidory, papryka plus fasolka. Troszkę, jeżeli posieję sałaty i kapust, wystarczy mi w zupełności na takie szybkie zużycie, więc nie potrzebuję tego dużo. Jako początkujący ogrodnik, miałam tutaj ten mój ogród w pierwszych latach, to wysiewałam wszystko jak leci, żeby było tego dużo, dużo, dużo. Potem okazuje się, że tego nie zużywam, w związku z tym teraz z racji tego mojego doświadczenia stwierdzam, że stawiam tylko na to, co będę jadła. I mam tutaj i trochę kapusty, także nie kupuję, groszek, fasolkę, wystarczy w zupełności, sporo kopru i ziół, bo tego używam zawsze, trochę rzepy i selera oraz pietruszka, marchewka, nie pietruszka, przepraszam, pasternak, marchewka, trochę pomidorów, zobaczę jakie mam i jakie ewentualnie muszę dokupić, żeby mieć na przetwory, bo głównie pomidory wykorzystuję jako świeże do sałatek, a później na przetwory i jeszcze pełno dyni mam, także wystarczy. Teraz jak porozkładałam sobie te wszystkie moje roślinki, tutaj przede mną znajduje się mnóstwo kwiatów, na które w moim ogródku też nie ma za wiele miejsca i wybieram tylko te, które ewentualnie w tym danym roku mogę wysiać i które się zmieszczą. Także też będę musiała je przejrzeć i wszystkie stare nasiona, które już są po terminie, wyrzucę dzisiaj. Do segregacji moich nasion mam takie pudełeczka po jakichś prezentach, głównie Peter Rabbit, a 2 lata chyba temu pokazywałam Wam, jak przygotowywałam sobie takie etykietki i to są moje takie znaczniki na dany miesiąc i tutaj mam styczeń, luty aż do grudnia nasiona. Teraz wszystkie te posegreguję miesiącami i ułożę je właśnie w tych pudełeczkach. Napiszcie w komentarzu, czy też już posegregowaliście swoje nasiona. Tu w woreczkach mam kwiaty, które sama zbierałam i z mojego ogródka i nie tylko z mojego ogródka. A tutaj jeszcze mam przygotowane nasiona, które wysiewam w styczniu, także te sobie odłożę, a całą resztę schowam według miesięcy. Także te tutaj sobie muszę sprawdzić, kiedy się je wysiewa, a te, które są na opakowaniu, teraz poukładam. Moje nasionka, które były w paczkach, już mam posegregowane i teraz przyszedł czas na to, żeby zobaczyć, kiedy należy wysiewać nasiona kwiatów, które zbierałam. Dlatego kolejnym etapem przygotowania sobie tych nasion do wysiewu i posegregowaniu według miesięcy jest sprawdzenie, kiedy mam wysiać kwiaty. Ale na przykład tutaj mam opakowanie. Zwiedzaliśmy jedno historyczne miejsce w Anglii i widziałam, że są już nasiona kwiatów po prostu na rabatach kwiatowych i tak po prostu, wiecie, zgarnęłam nasionka i wrzuciłam różne kwiaty do jednego worka, także myślę, że wysieję to po prostu w marcu do jednej doniczki i zobaczę, co z tego urośnie. To tu akurat nie mogę, ale tu mam na przykład nasturcję. Nasturcję chyba się sadzi, sieje w kwietniu.
Wiecie? Podpowiedzcie, a ja sprawdzę w telefonie. Do gruntu bezpośrednio w drugiej połowie kwietnia lub maja. Czyli u mnie w kwietniu jest cieplej. Zapisuję sobie kwiecień od razu na karteczce i wyrzucę do woreczka. I potem włożę do tego mojego pudełka, gdzie mam oznaczone miesiącami. I tak każde opakowanie kwiatków, o ile nie jest to jakaś mieszanka, po prostu sobie napiszę te miesiące i wrzucę. Chciałabym wykorzystać te wszystkie nasiona w tym roku, ponieważ niektóre z nich już są dosyć stare. Kiedy wysiewać orliki? Po ostatnim sukcesie chlebowym postanowiłam dzisiaj upiec inny chlebek i kupiłam taką mąkę. Mąka z Bułgarii, jest to mąka chlebowa i tu mam przepis na właśnie chleb z tej mąki. Dlatego najpierw przygotuję sobie tutaj zaczyn drożdżowy. I w przepisie tutaj na tym opakowaniu jest użycie mleka. Akurat mleko mi wyszło. Mam tylko niewiele mleka, dlatego zrobię z wodą. Oczywiście kombinujemy. W przepisie najpierw robimy zaczyn. Mam tutaj 100 ml ciepłego mleka. Do tego potrzebuję łyżkę cukru. 2 opakowania drożdży, ponieważ moje drożdże są po 7 gram, a tutaj było napisane 14 gram suchych drożdży. Chyba że macie świeże, to wtedy potrzebujemy 1 cube, czyli kostkę drożdży. Napisane 2 łyżki mąki. I odstawiamy na 15 minut, aż podwoi objętość. Zaraz zobaczę. Tak, aż podwoi objętość. Także teraz niech sobie to po prostu mi tutaj rośnie. Zaczyn pięknie urósł. Także teraz robimy dalej. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. A więc ten kilogram mąki wsypuję. W przepisie jest podana 1 łyżka soli, aczkolwiek jak pamiętacie, w poprzednim przepisie zamiast łyżeczki soli dałam 2 łyżeczki soli i to był dobry wybór, ponieważ ten chleb był smaczniejszy, jak był bardziej słony. I tutaj też po prostu dam 2 łyżki soli. Teraz zaczyn. Zamiast mleka będę dodawała 300 ml wody, 3 łyżki oliwy. I co dziwne dla mnie, ale no może tak jest, w przepisie także są 4 jajka, z tym, że jedno żółtko zostawiamy na posmarowanie chleba, a tutaj całe 3 żółtka i białko do tego ciasta ma iść. Nie wiem, bułgarski przepis, może jest dobry. Na koniec zobaczymy, czy coś z tego wyjdzie. Lekko to teraz wymieszam i będę musiała to wyrobić na gładką masę. Ciasto jest dosyć sztywne, takie twarde, także muszę to porządnie wyrobić, żeby to się wszystko połączyło. Wyrobiłam porządnie ciasto, ale wydaje mi się, że ono jest takie dosyć suche. Nawilżyłam teraz wodą, po prostu przesmarowałam i włożę do najcieplejszego miejsca. Nagrzałam trochę piekarnik i teraz włożę do piekarnika tak lekko nagrzanego, po prostu jest cieplej niż w całym pomieszczeniu, w całym domu. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ale tak jak mówię, tak jak według przepisu wszystko robiłam i wydaje mi się, że jest takie dosyć twarde to ciasto. Ponieważ nie chcę rozgrzewać dużego piekarnika, wsadzę to do małego piekarnika tylko i dlatego pomyślałam sobie, że po prostu podzielę ten chleb na 2 części. Tutaj w blaszce już mam wyłożony papier do pieczenia. I ten papier przed włożeniem do takiej foremki najlepiej jest zmoczyć, to wtedy się lepiej go formuje. Także polecam tą metodę. No i cóż, podzielę to na pół. Postaram się to w jakiś sposób uformować na bochenek. Jeżeli mi to opadnie, to jeszcze chwilkę odstawię te ciasto, żeby mi jeszcze trochę podrosło. Zobaczymy. Pierwszy raz piekę chleb, który jest na jajkach. I co? I bym musiała to jeszcze raz uformować. Może delikatnie tylko.
włożyć do blaszki. Mi się jakoś nie podoba. Jakoś tak mało kształtne jest. No nie, zobaczymy. Tu jest taki jakby chlebek ułożony, a tutaj rozpierducha. Chyba od razu nasmaruję to tym żółtkiem. Do żółtka trzeba było wlać też łyżkę oleju, roztrzepać, posmarować ten cały chlebek tym żółtkiem. I na ten chyba niekształtny chlebek wysypię nasiona czarnuszki, bo znalazłam czarnuszkę. Także będzie taka odmiana. Czy taką czarnuszkę dodaje się też do chleba do środka? Nie wiem. I poczekamy jakieś pół godzinki, myślę, znowu, żeby to nabrało formy. Minęły już 4 dni, kochani, od momentu, jak piekłam chleb. I chciałam Wam pokazać, jak wygląda ten chleb właśnie po 4 dniach. Musiałam trzymać chleb w worku foliowym, ponieważ bardzo mocno obsychał, ale że to sobie taki chleb na szybkie zużycie, w sumie 4 dni, to tutaj pięknie się trzyma ten chlebek. Nie jest on może takim miękkim chlebem, jak to w Anglii są takie naprawdę mięciutkie chleby, ale zobaczcie, kroi się go całkiem dobrze, nie rozpada się ten chleb i można sobie fajną kromeczkę ukroić, także no na chleb na jajkach i drożdżach z mąki chlebowej bułgarskiej uważam za sukces. I mimo tego, że jest to chleb na drożdżach, to nie miałam po nim zgagi, bo często właśnie, jeżeli jest chleb na drożdżach, to mam zgagę. Wygląda ładnie, jest dosyć taki, no jest dosyć twardawy, aczkolwiek jest smaczny. Także jak macie ochotę, to polecam serdecznie. Ja już jestem po śniadaniu, ale chciałam Wam pokazać, jak się porządnie kroi kromeczki. Mamy dzisiaj całkiem ładny dzień, więc pomyślałam sobie, że zacznę już moje wysiewy, ale zacznę skromnie. Od takich roślin, które nie wymagają jeszcze takiego zaangażowania. Będzie to u mnie groszek pachnący, który możemy wysiać do doniczek i zostawić w szklarni czy w inspekcie i on sobie świetnie da radę, a szybciej zacznie kwitnąć, w związku z tym szybciej przyjdzie do nas ten piękny zapach pachnącego groszku. Por i wysieję dzisiaj tylko por ze starej paczki, zobaczę, czy po prostu będę miała plon, jeżeli tak, no to super, i kapustę. Także zacznę sobie najpierw od wypełnienia moich wielodoniczek ziemią, którą kupiłam do wysiewów. Ja już ją otworzyłam i jestem troszeczkę rozczarowana, ponieważ frakcja ziemi jest dosyć duża, ale myślę, że sobie poradzimy z tym. Ziemię trzymałam przez kilka ostatnich dni w domu, tak żeby ona mi nie zamarzała tutaj i nie była zimna, była ciepła dla tych moich nasionek. Niestety widzę teraz, jak rozkładam tą ziemię, że jakość ziemi w ogóle pogorszyła się ostatnimi czasy, także i tutaj to nie jest ziemia, to są jakieś farfocle masy nieprzerobionej. No ale tym roślinkom, o których wspomniałam przed chwileczką, to raczej nie powinno przeszkadzać. Szkoda, że nie ma możliwości otwierania worków w sklepach i zobaczenia, co w tym worku jest. Bo takie powiedzenie, kupujemy kota w worku, to jest dokładnie to, co teraz widzę na rynku ogrodniczym. Ciężko. A w zeszłym roku naprawdę była znacznie lepsza ta ziemia. A mam swoje zbierane nasiona tego groszku i właśnie go wysieję, myślę, do jednej z takich wielodoniczek. Tu jest 6 takich doniczek pojedynczych, po 3 groszki, może 2, może jednak 2, po 3 groszki. Zacznę od tego, który zbierałam w zeszłym roku w woreczku ususzony i do takiej jednej doniczki
powkładam po 5-6 ziarenek i je będę wysadzała później już też w kubce. Rozrzucam tak żeby po prostu były oddzielone od siebie, a nie staram się jakoś konkretnie je układać tak jak w zeszłych latach. Na początku, jak mamy, słuchajcie, pierwsze spotkanie z naszymi ogrodami, cieszymy się pierwszymi naszymi wschodami, to wszystko robimy tak idealnie, pod kreseczkę, pod linijkę, a potem przychodzi to doświadczenie, że nieważne jak, ważne, żeby nasiona dały plon. Wzejdzie, patrzę jeszcze, gdzie ewentualnie dołożyć. Może nie wszystkie wzejdą, może je rozdzielę na pół i będę miała sporo groszku. I jak już posadzicie sobie, posiejecie nasiona groszku, nie zapomnijcie opisać. Ja przy etykietkach, jak wypisuję etykietki, to piszę także datę, kiedy wysiewałam te nasiona, ponieważ wtedy mogę zobaczyć, czy one już wzeszły w odpowiednim czasie, czy one nie wschodzą. Dam im jeszcze tydzień, tak jak w tym okresie można poczytać sobie w internecie, w książkach, ile czasu powinien groszek wschodzić, albo każda inna roślinka. Jak po tym czasie nie wzejdzie, to znaczy, że nasiona jednak nie dadzą nam plonu. A dzisiaj już jest 18 styczeń. I tak z każdą inną roślinką, czyli naszym porem dzisiaj i kapustą zrobię tak samo. A groszek wstawiam do szklarni, natomiast por i kapustę wstawię do domu. Moja szklarnia jest pozbawiona 2 okienek już przez zimę, przez wiatry. Na razie ich nie wstawiam. Także taki zimny wychów. No dobrze, no to ja sieję dalej. Napiszcie w komentarzu, co już wysialiście i z czym czekacie na wysiew do końca stycznia. Pa, następnego razu. W 4 dniach ja mam chyba bardzo brudne okulary. Widać? Ja widzę. Ja widzę, że mam brudne okulary, bo nic nie widzę. O. No, faktycznie, idę je umyć.